Myślisz, że rozwijasz się w życiu, ale być może utknąłeś na drugim etapie swojego istnienia. To właśnie tutaj większość ludzi pozostaje aż do śmierci. W ludzkiej podróży istnieją 4 fundamentalne etapy psychologiczne. Bardzo niewielu dociera do ostatniego. Większość zatrzymuje się po drodze, wierząc, że się rozwija, gdy w rzeczywistości tkwi w stagnacji. Możesz stać w miejscu właśnie teraz, żyjąc w iluzji ruchu. Co gorsza, im dłużej pozostajesz na niewłaściwym etapie, tym bardziej zniekształca się Twoja tożsamość. W tym artykule zidentyfikujemy, na jakim etapie życia się znajdujesz, jakie niewidoczne mechanizmy trzymają Cię w pułapce i jak wreszcie możesz ruszyć naprzód. Amerykański psycholog Abraham Maslow zrewolucjonizował nasze rozumienie ludzkiej motywacji. Pojawił się w czasie zdominowanym przez mechanistyczne wizje umysłu. Maslow postąpił inaczej. Nie skupił się na tym, co nas chorobą, ale na tym, co pozwala nam rozkwitać. Jako założyciel psychologii humanistycznej postrzegał człowieka jako organizm w ciągłym rozwoju, napędzany nie tylko przez przetrwanie czy uwarunkowania, ale przez głębokie pragnienie samorealizacji i transcendencji. Hierarchia potrzeb, jego najbardziej znany model, opisuje wewnętrzne schody, po których wszyscy wspinamy się przez całe życie, świadomie lub nieświadomie. Dla Maslowa egzystencja jest podróżą, gdzie każdy etap zaprasza nas do motywowania naszych działań przez pragnienia stopniowo szlachetniejsze, głębsze i bardziej uniwersalne. Zainspirowany tą wizją, ten artykuł przedstawia symboliczną interpretację 4 głównych etapów życia, ponownie przeanalizowanych w świetle piramidy Maslowa. Każda faza ujawnia transformację tego, co nas napędza, jak szukamy znaczenia, przynależności, ekspresji i wreszcie połączenia z czymś większym niż my sami. Nie mówimy tu tylko o psychologii. Mówimy o świadomym istnieniu, o życiu z jasnością co do tego, gdzie jesteśmy i z odwagą, by nadal się wspinać. W początkowej fazie życia jesteśmy czystą zależnością. Przetrwanie wymaga zewnętrznej opieki, a nasza dusza, wciąż uśpiona, nie kwestionuje. Pragnie jedynie akceptacji, włączenia, miłości. To domena naśladowcy, tego, który kopiuje, który kształtuje się według cudzych oczekiwań. Na początku jesteśmy całkowicie zależni. Potrzebujemy opieki, aby przetrwać, a nasza dusza, wciąż w trakcie formowania się, szuka jedynie akceptacji, włączenia i uczucia. To terytorium naśladowcy, który kopiuje zachowania i formuje swoją tożsamość opartą na oczekiwaniach innych. Maslow wyjaśnia, że po podstawowych potrzebach jedzenie, schronienie, stabilność pojawiają się potrzeby przynależności i szacunku. Chcemy być częścią czegoś, być widzianymi i cenionymi. Na etapie naśladowcy pragnienie akceptacji jest tak silne, że często uciszamy naszą autentyczność. Używamy masek, naśladujemy zachowania, wchłaniamy wartości bez ich kwestionowania. Nasza tożsamość formuje się przez absorpcję kultury, rodziny i modeli, które podziwiamy. Ten proces nie jest koniecznie negatywny. Wszyscy zaczynamy od naśladowania. Uczymy się języka, zasad społecznych i wartości moralnych przez odzwierciedlanie. Problem pojawia się, gdy naśladowanie rozciąga się poza niezbędne, gdy poszukiwanie akceptacji dusi samopoznanie. Naśladowca mierzy swoją wartość przez zewnętrzne spojrzenie. Jego nastrój zależy od pochwał, jego wybory podążają za modami, jego przekonania są kruche, ponieważ rodzą się z konformizmu, a nie z refleksji. Maslow rozróżnia 2 poziomy szacunku. Zewnętrzny, uznanie, status i wewnętrzny, samoocena, pewność siebie. Na etapie naśladowcy dominuje pierwszy, a im bardziej zależny od zewnętrznych oklasków, tym bardziej krucha jest wewnętrzna konstrukcja. Tu rodzą się pułapki porównywania, zazdrości i wstydu. Życie, aby zadowolić innych, jest życiem w ciągłym występie, a dusza nie oddycha pod reflektorami. Najbardziej niebezpieczne w tej fazie jest jej pozorna wygoda. Fałszywa przynależność oferuje ciepło, ale nie odżywia. Szacunek oparty na innych przynosi dopaminę, ale nie znaczenie. Tak więc naśladowca żyje zawsze czując się o krok za szczęściem. Wielu pozostaje na tym etapie przez całe życie, ale dla tych, którzy odważą się słuchać siebie, dla tych, którzy czują cichy dyskomfort nawet otoczeni aprobatą, rodzi się niepokój, który prowadzi do następnego etapu – odkrywcy. W
tym momencie potrzeby szacunku zaczynają ustępować miejsca najwyższej ambicji Maslowa – samorealizacji. Aby samorealizacja stała się dominującą motywacją, coś musi się zawalić – urok zewnętrznej aprobaty. Odkrywca nie neguje znaczenia przynależności, ale już nie akceptuje płacenia ceny fałszu, aby utrzymać akceptację. Zrywa z komfortem, kwestionuje odziedziczone przekonania, porzuca wzorce, nie z powodu pustego buntu, ale z wierności wewnętrznemu powołaniu. Maslow opisuje osobę samorealizującą się jako kogoś zdolnego być tym, kim powinien być. Życie przestaje być odpowiedzią na świat i staje się wykopaliskiem, aby znaleźć to, co wibruje wewnętrznie. Na tym etapie pojawiają się nowe pytania. Co naprawdę mnie spełnia? Co sprawia, że moja dusza wibruje, nawet bez oklasków? Maslow identyfikował w samorealizacji ekspresję kreatywności, spontaniczności i autonomii. Odkrywca nie żyje, aby przestrzegać zasad, ale aby odkryć swoje własne wewnętrzne prawo. Z czasem to poszukiwanie wykracza poza ego. Odkrywca rozumie, że samorealizacja to nie tylko robienie tego, co kocha, ale kochanie tego, kim jest. Rozwija głęboką akceptację siebie, wad, cieni i potencjału. Jest to faza intensywnego wzrostu wewnętrznego, ale także niestabilności. Tożsamość jest w ciągłej transformacji. Maslow uznawał, że ten proces może być bolesny. Osoby samorealizujące się często żyją w samotności, ponieważ żyjąc autentycznie, tracą więzi oparte na fałszu, ale zyskują coś nieskończenie cenniejszego – spójność między wewnętrznym a zewnętrznym bytem. W tym momencie życie nabiera własnego smaku. Odkrywca doświadcza przyjemności podążania za swoją intuicją, budowania czegoś unikalnego, życia zgodnie ze swoimi wartościami. Sukces nie mierzy się już statusem, ale pełnią. Samoocena, teraz zakorzeniona, kwitnie cicho, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Ta faza nie oferuje gwarancji. Jest pełna niepewności, upadków i nowych początków, ale jest to również najbardziej płodny okres ludzkiej duszy. Dla Maslowa samorealizacja nie jest stałym celem, ale stanem przepływu, ciągłego dostrojenia z najlepszą częścią siebie. W pewnym momencie odkrywca przestaje szukać tylko siebie i zaczyna szukać większego celu. Kiedy to się dzieje, budzi się męczennik. Odkrywca znajduje siebie, ale pozostaje skoncentrowany na ja. W pewnym momencie to skupienie zaczyna się zmieniać. Osobista realizacja, wcześniej cel końcowy, teraz staje się instrumentem. Pojawia się pragnienie służenia czemuś większemu, sprawie, dziedzictwu, misji. Tak rodzi się męczennik, ten, który przekracza własne pragnienia w imię celu. To etap, w którym samorealizacja, według Maslowa, osiąga dojrzałość. Tutaj indywidualny potencjał nie jest już tylko kreatywnym wyrazem, ale głębokim zaangażowaniem w wpływ. Męczennik nie odrzuca przyjemności życia, ale rozumie, że prawdziwe znaczenie leży w dawaniu. Kanalizuje energię, czas i talent na coś, co uważa za zbyt cenne, aby to zignorować. Maslow zauważył, że w szczytowym okresie samorealizacji wielu ludzi intensywnie zwraca się ku sprawom społecznym, edukacyjnym, duchowym lub rodzinnym. Nie pragną tylko być szczęśliwi, chcą przyczynić się do szczęścia świata. Męczennik zatem kieruje się wewnętrznym poczuciem obowiązku, nie narzuconym, ale wybranym. Na tym etapie słowo poświęcenie zyskuje nowe znaczenie. To już nie jest narzucone cierpienie, ale dobrowolne oddanie. Męczennik wybiera ból, gdy jest to cena wartości. Wybiera wyrzeczenie, gdy ono zachowuje integralność. Wybiera walkę, gdy ona chroni to, co ważne. Maslow, choć skupiony na ludzkim rozkwicie, uznawał, że najgłębsza realizacja często wymaga wysiłku, dyscypliny, a nawet cierpienia. To, co odróżnia męczennika od zwykłego cierpiącego, to jasność dlaczego. W tym momencie jednostka zaczyna żyć doskonałością jako formą uczucia. Dobrze wykonana praca, dbałość o szczegóły, zaangażowanie w drugiego. Wszystko przestaje być próżnością, aby stać się wyrazem miłości. Męczennik nie chce tylko być dobrym. Chce czynić dobro. To artysta, który tworzy, aby podnosić. Nauczyciel, który uczy, aby wyzwalać. Lider, który służy. Ojciec lub matka, którzy poświęcają się z pełną obecnością.
Maslow mówił o metamiłości, miłości nie opartej na braku, ale na obfitości. Męczennik żyje tą miłością. Nie musi otrzymywać, aby dawać. Daje, ponieważ jest kompletny. Inną cechą tego etapu jest pojawienie się pragnienia pozostawienia czegoś, co przetrwa poza własnym życiem. Męczennik chce, aby jego działania, słowa i nauki pozostały. Nie z próżności, ale z odpowiedzialności. Rozumie, że dobrze żyć to sadzić drzewa, w których cieniu być może nigdy nie odpocznie. Maslow widział tę fazę jako szczyt ludzkiej realizacji. Punkt, w którym indywidualność rozkwita nie dla siebie, ale dla świata. Męczennik znajduje spokój w swoim oddaniu. Nawet w obliczu bólu czuje, że jest tam, gdzie powinien być. Robi to, co powinien robić. Istnieje zmęczenie, tak, ale także godność. Jest poświęcenie, ale także wewnętrzna siła zrodzona z pewności, że wszystko jest połączone. A kiedy ciało zaczyna zwalniać, a misja się wypełnia, duch przygotowuje się do ostatniego etapu. Ja zostało już poznane, zrealizowane i ofiarowane. Nadchodzi czas, aby je pożegnać. Śmiertelnik. Po życiu budowania, poszukiwania, oddania i wpływu wyłania się ostatni etap podróży. Autotranscendencja. Abraham Maslow w swoich ostatnich pismach dodał ten etap poza samorealizacją, terytorium, gdzie ja nie jest już centrum, ale kanałem. To etap śmiertelnika. Nie jako kogoś pokonanego przez śmierć, ale jako tego, kto ją rozumie i przyjmuje. Egzystencja nie obraca się już wokół samopotwierdzenia, ale akceptacji całości. Maslow definiował autotranscendencję jako zdolność do przekraczania własnych potrzeb, życia dla idei, doświadczeń i celów, które są poza i ponad ja. Śmiertelnik zatem to ten, który już nie dąży do budowania tożsamości czy dziedzictwa. On już zbudował. Teraz pragnie przekazać. Nie walczy już o kontrolę. Szuka harmonii. Nie kolekcjonuje tytułów. Szuka mądrości. Nie pragnie być zapamiętanym. Chce przekazać. Na tym etapie jest mniej mówienia, a więcej słuchania. Śmiertelnik obserwuje, kieruje, uczy. Postać starca, mentora, mędrca reprezentuje centralny archetyp tej fazy. Nie chodzi o wiek chronologiczny, ale o dojrzałość duchową. Maslow łączył tę fazę z doświadczeniami mistycznymi, estetycznymi i kontemplacyjnymi. Momenty, w których człowiek czuje się częścią czegoś ogromnego, nieskończonego, świetlistego. Śmierć, która tak przerażała naśladowcę, teraz staje się cichym towarzyszem. Już nie wróg, ale mistrz. Śmiertelnik znajduje sens nie w sobie, ale w wzajemnym połączeniu wszystkiego. Widzi piękno w zwyczajności, wartość w małości, wieczność w chwili. Świat przestaje być sceną podbojów, aby stać się sceną obecności. Maslow opisywał osoby autotranscendentne jako te, które przeżywają doświadczenia szczytowe, stany pełni, gdzie ja się rozpuszcza, a pozostaje tylko integracja z życiem. Nie ma pragnienia udowadniania, zdobywania czy opierania się, tylko oddanie. W istocie autotranscendencja jest symboliczną śmiercią ego. Nie chodzi o samounicestwienie, ale o samopokonanie. Śmiertelnik wie, że nie jest centrum wszechświata i to go wyzwala. Obejmuje nietrwałość, pozwala życiu płynąć, akceptuje upływ czasu z pokorą. Skupienie nie jest już na kim jestem, ale na co mogę oddać. Największe dziedzictwo śmiertelnika nie jest materialne, jest duchowe. To historie, rady, wartości. To jak żył, nieco zgromadził. To spokój, z jakim patrzy na śmierć, który inspiruje żywych do przemyślenia życia. Osiągając autotranscendencję, człowiek nie anuluje się, rozszerza się, stając się częścią wieczności. I, paradoksalnie, to w tym opróżnieniu znajduje ostateczną pełnię. Piramida Maslowa wykracza poza hierarchię potrzeb. Jest lustrem ludzkiej duszy w jej egzystencjalnej podróży. Od pragnienia akceptacji do ciszy transcendencji. Każdy stopień reprezentuje transformację świadomości, zmianę w tym, co nas porusza. Naśladowca pragnie być kochanym, odkrywca być autentycznym, męczennik być użytecznym, a śmiertelnik być częścią całości. Te fazy nie są sztywne ani ściśle chronologiczne. W każdej z nich są przebłyski następnej i ślady poprzedniej.
W ciągu jednego dnia możemy doświadczyć wszystkich, ale zrozumienie tych etapów pomaga nam zidentyfikować, gdzie jesteśmy i co ważniejsze, dokąd chcemy iść. Dla Maslowa pełna realizacja nie była ostatecznym celem, ale sposobem życia. Wierzył, że niewielu osiąga faktycznie samorealizację, a jeszcze mniej autotranscendencję. Ale wszyscy mogą iść w tym kierunku. Co nas powstrzymuje? Strach, wygoda, rozproszenie. Co nas napędza? Odwaga, ból, miłość.